Witam wszystkich maszkieciorzy na kanale Żarpanżur. Dzisiaj pokażę wam film do smakoszy, koneserów, nie bojących się wyzwań, a przede wszystkim do cierpliwych. Dzisiaj wam pokażę tradycyjny przepis na włosko wędlina coppa. Idziemy! Dokładna lista składników na dole w opisie pod filmem. Zaczynamy od przypraw, a będziecie potrzebować cynamon, gałka muszkatołowo, świeży czosnek, cukier, peklosul, goździki, czarny pieprz, kultury bakterii do wędlin dojrzewających. Najlepiej stosować według zaleceń producenta. Będzie potrzebny rozmaryn, tymianek, jak tradycja nakazała, ucieram moje przyprawy w moździerzu, wciepuję pieprz, czosnek, cukier i goździki. Całość rozgniatamy na taką jednolitą papkę. Teraz dodajemy te zmielone przyprawy, tak jak peklosul, gałka muszkatołowo i cynamon. Wszystko teraz wystarczy dobrze wymieszać. I oto jeszcze utar. Po wymieszaniu suchych przypraw dodajemy teraz rozmaryn i tymianek. W liście składników napiszę wam, ile dodać suchego rozmarynu i tymianku. Ja miał akurat świeży i dodołek według własnego uznania. Rozcieramy wszystko jeszcze raz dokładnie, żeby wydobyć olejki eteryczne. Jak powstanie nam taka jednolita masa, możemy teraz dosypać nasze wcześniej przygotowane kultury bakterii. Całość mieszamy teraz starannie i pierwszy krok mamy za sobą. Drugi krok zaczynamy od mięsa. Mięso położyłem na blaszę z piekarnika, żeby się nie zmazać całej kuchni. Ważne teraz, żeby z tego mięsa, z naczyń krwionośnych, wycisnąć całą resztkę krwi, żeby nam ona nie została w mięsie, no i żeby w trakcie dojrzewania nam się ta wędlina nie zepsuła. Zróbcie to jak najbardziej starannie, tu widać, że jeszcze wychodzi troszkę krwi. Mięso wycieramy teraz papierowym ręcznikiem do sucha i bierzemy się za kształtowanie mięsa. Odcinamy wszystkie przerosty, nadrosty, tłuszcz, tak jak tu widzicie takie błony, one nam nie będą w naszej wędlince potrzebne. Wszystko nieapetyczne, tak jak takie chrząsty, proponuję odciąć. Obcinam i mam nadzieję, że coś z tego mięsa mi ostanie.
Tak przygotowaną wędlinę obsypujemy teraz wcześniej przygotowanymi przyprawami. Teraz widzicie, czemu robię to na blaszy, a nie na blacie kuchennym. Wszystko, co mi się sypie na bok, jeszcze mogę wykorzystać. Przyprawy musicie dobrze wetrzeć w mięso. O, jeszcze kawałek się znalazł. Wszystkie wcześniej odważone przyprawy zostały wykorzystane, także możemy teraz pakować nasze mięso. Ja wykorzystam do tego pakowarka próżniową. Odmierzam teraz długość rękawa, żeby nie był za krótki. Zgrzewamy z jednej strony teraz nasza folia. Jedna strona mamy sklejoną, bierzemy się za drugą stronę odwijamy jak najbardziej, żeby przy wkładaniu mięsa nie zmarasić całych rantów, bo potem może nam się to nie zgrzać razem do kupy. Mięso mamy we środku. Widzicie, że wywinięto końcówka jest teraz czysto. Wyciągamy z worka teraz całe powietrze. Mięso możecie w worku teraz wymasować i dodać mu takiego wstępnego kształtu. Piszemy data, kiedy my to zrobili i odstawimy na 3 tygodnie do lodówki. Tak wygląda nasza wędlinka po 3 tygodniach. Lekko stwardniała, czyli puściła już trochę wody. Musimy teraz wyciągnąć ją z worka. Widzicie, że mięso rozpakował nad zlewem, ale nie będziemy spłukiwać przypraw. Wystarczy mięso teraz osuszyć papierowym ręcznikiem. Mięso, żeby nam dobrze obeschło, kładziemy znowu na kratce. Taki pojemnik razem z kratką możecie kupić w szwedzkiej sieciówce, którą znajdziecie w każdym większym mieście. I odstawiamy mięso do obeschnięcia na 4 do 5 dni do lodówki. Następnym krokiem jest przygotowanie kątnicy. Musimy ją porządnie wypukać. Najlepiej zrobić to dzień wcześniej i po prostu zostawić do namoczenia w 10% roztworze z octem. Ja wziął ocet winny. Kątnica może mieć nie za bardzo przyjemny zapach, także ocet powinien załatwić sprawę. Kątnica teraz czyścimy z 2 stron. Osuszymy ją dokładnie teraz. Jak widzicie, mięso obeschło nam teraz z zewnątrz. Skórka zrobiła się sucho i twardo. W środku oczywiście jest miękkie i wilgotne. Jak my teraz to tak powiesili jak jest, skórka może by się zrobiła za twardo.
ze środka nie mogłaby wyjść wilgoć i wędlina by się po prostu zepsuła. Tak przygotowane mięsko wsadzamy teraz do kątnicy wołowej. Przy takim kawałku jak ja miałem, a było to około 2,5 kg mięsa, potrzebujemy kątnica wołowo o rozmiarze 120-140. Ja chyba mam troszkę mniejsze, bo widzę, że nie bardzo mi to tu wchodzi, ale jak się popieści, to się wszystko zmieści. Jak widzicie z drugiej strony nie do końca to jest prawda, ale kątnica jest tak długo, że idzie założyć ją na zakładkę, także nic straconego, wszystko pod kontrolą. Drugi krok zaczynamy od wiązania mięsa. Ja pokażę mój sposób, jak robię to ja. Sznurek przeciągamy pod wędliną. Możecie tak robić z boczkami, z szynkami do wędzenia. Troszkę to wyrówną elegancko. Sznurek, żeby nam nie uciekał po całej kuchni, o tak jak mi teraz. Najlepiej wsadzić do jakiegoś gorka. Nakładamy sznurek na dłoń, wsuwamy na wędlina. Pierw luźno, żeby nam się nic nie poprzesuwało. Teraz musicie to jak najbardziej ścisnąć, ale nie będzie to jedna pętla, no więcej pętli. Tak właśnie nakładamy sznurek na dłoń, wsuwamy teraz po mięsie i zaciskamy. Zwróćcie uwagę, żeby zrobić to jak najdokładniej i ścisnąć sznurek jak najbardziej ściśle. Musicie pamiętać, że mięso musi stracić przynajmniej 30% swojej wagi, czyli wody, żeby było w miarę dojrzałe i smakowało. No i takie w miarę już twarde do cięcia. Ta sama operacja powtarzamy jeszcze raz z drugiej strony. A, co najważniejsze, pamiętajcie, żeby nakłuć porządnie kątnica, żeby powietrze ze środka mogło swobodnie uchodzić. Z drugiej strony robimy też to samo. Między tymi węzłami, które już są zrobione, teraz będzie łatwiej, bo już nam ta kątnica się nie będzie przesuwać. Także teraz możecie jak najbardziej ściśle związać na sznurek. Sprawdzę teraz, wiele będę potrzebował tego sznurka jeszcze i poprzeplatam jeszcze wzdłuż mięsa sznurek, żeby mięso jeszcze bardziej ścisnąć. Kątnica nakłuwam teraz jeszcze raz. I zlejemy teraz całe mięso dokładnie z każdej strony wrzątkiem, przez co kątnica się jeszcze bardziej zaciśnie.
Wyciągłem teraz wino, niestety nie będę go pił. Będzie mi potrzebne ze względu na to, że mam za sucho w piwnicy do spryskiwania mięsa. Tak przygotowane mięso wieszamy teraz w jakimś chłodnym pomieszczeniu. Najlepiej maksymalnie do 12-14 stopni Celsjusza i w 80% wilgotności. Mięso nie może być z zewnątrz ani mokre, ani nie może być suche jak papier. Musi być w dotyku jak aksamit mniej więcej. Mięso spryskiwałem na początku pierwsze dni codziennie. Musicie teraz badać zapach, twardość wędliny. Jak wam się zrobił jakiś nalot na tym, wystarczy zmyć go ściereczką namoczoną wodą z solą. Możecie też ważyć mięso i sprawdzać, kiedy straci 30% swojej wagi wyjściowej. Jak będzie już odpowiedniej twardości, możecie siadać do stołu. Moje mięso po przeszło 2 miesiącach nie było jeszcze tak daleko, a chciałem wyjechać na wakacje. Niestety nie mogłem zabrać mięsa, więc zapakowałem je próżniowo. Żeby mięso mi całkiem nie wyschło, zostawiłem je zapakowane próżniowo na około jeszcze 7 miesięcy. Teraz wam mogę pokazać, co wyciągłem z worka. Specjalnie nie chcę tego opisywać swoimi słowami. Ten film chyba go sam za siebie. Jak się wam podobał przepis, zróbcie sobie taką wędlinkę. Dajcie palec w górę jak wam wyjdzie. Subskrybujcie mój kanał. Dzielcie się ze znajomymi linkami z filmów z mojego kanału. Życzę wam dużo zdrowia i do następnego razu. A tak na marginesie jeszcze, to zostawcie w komentarzach nazwę waszego miasta. Wtedy będę wiedział, skąd oglądacie i będę wiedział, czy mam robić filmy bardziej po śląsku albo bardziej po polsku.